Albania zmienia się bardzo, bardzo szybko. Te zmiany są zauważalne już nawet nie w latach, a w miesiącach albo nawet tygodniach. Zmieniają się oczywiście także ceny, dlatego postanowiliśmy zrobić małą aktualizację cen w 2026 roku. Czy nadal Albania jest tania i czy nadal można spędzić tutaj wakacje w przyzwoitych pieniądzach? Czy to jest już kraj, taki jak większość krajów śródziemnomorskich, gdzie trzeba zaopatrzyć się w konkretny budżet? Zaraz zobaczymy. Z racji, że często mamy bardzo dużo pytań o wypożyczalnię samochodów, no to my zazwyczaj korzystamy z wypożyczalni, która ma stronę internetową My Car in Albania. Tylko raz skorzystaliśmy z innej polskiej wypożyczalni na początku, jak zaczęliśmy tutaj przyjeżdżać, no i to był błąd. Od tej pory korzystamy z tej i do tej pory wszystko było ok, więc możemy Wam ją z czystym sumieniem polecić. No i często pytacie, ile kosztuje wypożyczenie samochodu. Nie ma czegoś takiego jak jedna cena. Jest sezon niski, średni i wysoki. Wysoki sezon to jest lipiec, sierpień, mniej więcej do 10 września. Potem druga połowa września i czerwiec to jest taki średni sezon, natomiast wszystkie miesiące zimowe, wiosenne, jesienne poza tym to jest niski sezon. Tak jak Kasia Wam wspomniała, że są 3 różne sezony wypożyczania samochodów i są też różne 3 ceny. Taki basicowy samochód poza sezonem 20 euro, w tym średnim sezonie 30 euro i w sezonie wysokim 40. Ale zaraz przejdziemy do kolejnych autek. Tu mamy 2 samochodziki takie ze średniej półki, nowe, zupełnie nowiutkie. I ceny kształtują się 30, 39, 45, jeżeli chodzi o te sezony. I to jest oczywiście wszystkie ceny z podstawowym ubezpieczeniem. Natomiast taki Volkswagenik 35, 40, 45, jeżeli chodzi o sezon. Także coś takiego. I generalnie jeżeli chodzi o ubezpieczenie w Albanii, nie ma czegoś takiego jak u nas autokasko. Jakieś takie ryski, delikatne uderzenia czy opony nie podlegają ubezpieczeniu. Nawet jeżeli ktoś by Wam wciskał, że to jest pełne ubezpieczenie pokrywające coś takiego, no to jest to nieprawdą, bo tutaj to nie funkcjonuje. Ten pełne ubezpieczenie jest do tego, że pomaga po prostu przy konkretniejszych wypadkach, zdarzeniach i wtedy musicie zawsze wezwać policję. Nie jest nic na gębę do załatwienia, musicie mieć dokument od policji, że taka stłuczka miała miejsce, bo inaczej to ubezpieczenie też nie zadziała. A wracając do tego ubezpieczenia, które jest takie poszerzone, to jest dodatkowo 10 euro za dzień do ceny podstawowego samochodu. Na przykład takie fajne samochodziki, jakiś SUV, jakbyście się chcieli poczuć bezpieczniej w Albanii, trochę wyższy, koszt 35, 40, 50 w podstawowej cenie, jeżeli chodzi o te 3 różne sezony. Bardzo fajna autka. Jeśli chodzi o ceny w restauracji na Zamku w Beracie, czyli samo centrum, najbardziej turystyczne miejsce, jesteśmy tutaj akurat całą grupą, więc pokażemy Wam różne rzeczy, które sobie zamówiliśmy i ile co kosztuje. Więc zaczynamy od musaki. Musaka kosztowała 650 leków, cacyki 400 i to jest sałatka wiejska, która kosztowała 550 leków razem z serkiem, pomidory, oliwki, ogórek, sałata na bogato. Kolejna rzecz, nasze zamówienie właśnie przyszło. Mamy zupę z kurczaka. Ona jest trochę inna niż nasz rosół, więc jeśli będziecie w Albanii, to bardzo polecam Wam właśnie zjeść zupę z kurczaka, bo naprawdę jest bardzo fajna. I ona kosztowała 350 leków i czofty, czyli takie kuleczki mięsne w sosie i one kosztowały 650 leków. Mamy tutaj jeszcze ser wiejski z masłem i on kosztował 400 leków i przy okazji, jak już jesteśmy przy jedzeniu, to jeszcze napoje. Zamówiliśmy piwo duże, korcze kosztowało 200 leków. Jeśli chodzi o wodę, to mała woda 80 leków, duża 150. Przykładowe ceny alkoholi w sklepie w samym centrum w Beracie. No to mamy tak, litrowy Ballantines kosztuje 2000 leków, Bacardi 2500 leków, Smirnoff litrowy 1799 leków. Jack Daniels litrowy 3299 leków. Jeśli chodzi o podstawowe produkty z działu nabiału, no to mamy najtańsze mleko za 140 leków, ale jest też za 179, 175 leków za litr, ser mozzarella 229, jogurt grecki 375 gramów, to jest 289 leków. Co my tu jeszcze mamy? Serek Philadelphia, no bo on jest też w Polsce, 299 leków kosztuje opakowanie. Taki serek tostowy, 24 plastry, to jest 390 leków. Takie mniejsze, 150 gram sera tostowego to jest 140 leków. Tutaj mamy ser kozi
Gramatura 360 gramów to jest 900 leków. I też kolejny owczy ser, 739 leków za gramaturę, też 360 gram. Co my tutaj jeszcze mamy? Serki topione, 139 leków za opakowanie i masło, pewnie część to jest margaryna, nie jestem pewna, no bo mamy 130 leków, więc to przypuszczam, że to będzie margaryna. Natomiast masło 399 leków, prezydent 500 leków. I tutaj mamy taką większą margarynę, 265 leków kosztuje opakowanie takie półkilogramowe. Jeśli chodzi o wędliny, to ja się tutaj boję cokolwiek podawać, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, co tutaj jest. Moim zdaniem w Albanii robią nie najlepsze wędliny, ale jeśli chodzi o ceny, to taka podstawowa parówka do hot doga to jest 89 leków za 390 gram, 70, 105, mniej więcej takie ceny. Tutaj jakieś takie lepsze kiełbaski, lepsze parówki są za 359 leków za 400 gram i mamy takie większe opakowanie, kilogram, kosztuje 480 leków, ale co tam jest zmielone, nie wiem. Sery kaczkawal, to jest taki typowy albański ser, bardzo dobry, ja go bardzo lubię. No to mamy ceny od 1200 leków za kilogram do 1600. Tutaj mam jeszcze 1699, jakiś taki chyba bardziej premium. Natomiast mniej więcej to jest tak właśnie od 1200 do 1600 leków za kilogram, w zależności od rodzaju. Nutella 400 gram, ja akurat nie jem tego w domu, więc kompletnie nie wiem, jakie są ceny w Polsce, bo to jest sam olej palmowy, ale dla porównania, bo przypuszczam, że być może dla dzieciaków ktoś chce porównać ceny, to jest koszt 399 leków, przy czym musicie pamiętać, że zazwyczaj produkty importowane w Albanii są droższe niż w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty lokalne, to zazwyczaj będzie taniej i to nawet sporo. Malutka puszka coli, taka naprawdę malutka, 150 ml to jest 55 leków, 0,33 80 leków, butelka 0,5 79 leków, 900 ml 100 leków. Jeśli chodzi o piwko, mały Elbar 80 leków, Amstel 90, natomiast duży Amstel i duży Elbar, czyli te półlitrowe po 99 leków, herbatka Lipton 69 leków, woda taka półlitrowa 30 leków w sklepie w centrum Beratu. Mleczka do opalania, chociaż szczerze powiedziawszy to jest chyba jakaś taka firma no name, w sensie ja jej nie znam, Karoten, 200, ile tutaj mamy? 200 ml kosztuje 1050 leków, 50, to jest 30, 50, 1250 leków. Tutaj dla dzieci Kids Protect Plus 1450 leków. To są wszystko pojemności 200 ml i tutaj mamy filtr 50. Jeśli chodzi o coś po opalaniu, mamy After Sun, też 200 ml, 999 leków. W filmie z Sarandy do Beratu mogliście zobaczyć rejs dziką rzeką Wiozą, ostatnią nieuregulowaną jeszcze rzeką w Europie i korzystaliśmy z atrakcji Wild Jet Wioza, czyli rejsu taką szybką motorówką. Wracamy tutaj z ogromną przyjemnością i dzisiaj mamy zdecydowanie lepszą pogodę. To słońce sprawia, że rzeka odbija się takim przepięknym, błękitnym kolorem. I jeśli chodzi o sezon 2026, to rejs kosztuje 40 euro dla osoby dorosłej i 30 euro dla dzieciaków. Polecamy! Bar restauracja Alvi w okolicach Permetu i dzisiejszy obiad zamówiliśmy ser kaczkawal. Bardzo polecam wam, żeby spróbować. To jest typowy ser właśnie z tych regionów. Często jest albo krowi, albo owczy. I taki duży ser zapiekany w takim glinianym naczynku kosztuje 500 lek. Do tego zamówiliśmy cacyki za 300, frytki, które pewnie zaraz dojdą, które kosztowały 300 i taką sałatkę, która także kosztowała 300 lek. Jesteśmy tutaj większą grupą, więc jeszcze podwędziłam jedzenie od dziewczyn. One zamówiły kurczaka z sałatką i z frytkami. Zobaczcie, naprawdę duża porcja, solidna. Kurczak fajnie zrobiony.
i to kosztowało 800 lek, czyli mniej więcej równowartość 8 euro, więc myślę, że to są naprawdę spoko ceny, a część dziewczyn zamówiła makaron z warzywami, który też ładnie wyglądał, ale już teraz nie będziemy wam go pokazywać, bo są właśnie w połowie jedzenia, który kosztował 300 leków, więc 3 euro, naprawdę spoko ceny, biorąc pod uwagę, że widok w tej knajpie jest naprawdę świetny. Zobaczcie, co jest za mną. Od naszej ostatniej wizyty tutaj minął zaledwie rok, a już bardzo dużo się zmieniło. Kiedy byliśmy tutaj w zeszłym roku, nie było tutaj praktycznie żadnej infrastruktury. Teraz są parkingi, za które już pobierana jest opłata 200 leków, a mamy 1 czerwca, więc myślę, że w sezonie może być jeszcze drożej. Natomiast jeśli chodzi o kąpiele w basenach i o korzystanie z tej budującej się dopiero infrastruktury, to na razie ciągle jest to 0 leków, ale z każdym dniem może się to zmienić. Pod każdym naszym filmem macie mapę z wszystkimi zaznaczonymi lokalizacjami, które pokazujemy wam w filmach i korzystajcie z tych mapek, dlatego, bo jeśli chodzi na przykład o tą lokalizację i o gorące źródła, to są dwie takie same nazwy miejscowości, więc można się pomylić, a w tej drugiej jest podobno off-road. I ktoś jeszcze przez przypadek wrzucił zdjęcia stąd, że to niby jest tam, a to jest tu. Więc jeśli chodzi o lokalizację, to link w opisie filmu. Sprawdzamy teraz dla was ceny w Giocastrze, restauracja Traditional Kardashi, gdzie gotuje mama wspaniale i oczywiście zawsze tu jemy i zawsze wam polecamy to miejsce. Co zamówiliśmy? Sarma, czyli takie nasze gołąbki, trochę tylko, że w liściach winogron, zamiast w liściach kapusty. One kosztowały 450 leków. 400 leków. Wegetariańskie czofty kosztowały 400, mięsne 450 i taka duża sałatka, to jest specjalna sałatka, w której jest wszystko, co może być w sałatce, dodatkowo troszkę mięska, serek i gotowane jajko. Ona kosztowała 500 leków. Pół litra wina kosztuje też 500 leków, a piwo duże 220. Początek czerwca to super czas, żeby kosztować sezonowych owoców, więc są truskawki, czereśnie, są te małe morelki, są śliwki takie fajne, które są zielone i takie troszeczkę kwaskowate, morwa się już pojawiła i mamy samo centrum Giocastry za sherry coiny, które u nas są dość drogie w Polsce, czyli czereśnie zapłaciliśmy 350 leków za kilogram, a za te morelki po 300 za kilogram, więc tak naprawdę wyszłam z 2 siatkami owoców za równowartość 5 euro. Restauracja Odaja w samym centrum Giocastry, jedna z najstarszych w Giocastrze, bo działa od 1937 roku i jeśli chodzi o ceny, to bardzo spoko. Zupa kurczakowa, chicken soup, 450 leków. Sałatki są też między 300 a 500 leków. Duże piwo 300 leków, lane 200 małe. I będziemy mieli jeszcze, co tutaj mamy? Cacyki są za 300 i chifci, które zaraz przyjdą, kosztowały 400 lek. I kolejne dania, które mamy pożyczone, bo to nie jest tak, że my tutaj wszystko zamówiliśmy i wszystko zjemy. Musaka, która kosztowała 650 lek. Jeśli chodzi o albańskie wybrzeże, to sprawdza się tutaj taka zasada, że czym dalej na południe, tym zdecydowanie będzie drożej. Na północy ceny leżaków w zeszłym roku zaczynały się na przykład od 5 euro, natomiast na południu bywało, że w sezonie dochodziły nawet do 70. Teraz akurat jesteśmy w takiej miejscowości mniej więcej w połowie południowego wybrzeża Morza Jońskiego Albanii, w Borsz. To jest jedna z plaż, które naprawdę uwielbiamy i zazwyczaj zawsze, kiedy jesteśmy na wybrzeżu, to właśnie zatrzymujemy się tutaj. Przy okazji polecam wam nasz ulubiony hotel Angelo, w którym zawsze śpimy. Ceny pokoi będą oczywiście różne w zależności od sezonu, czy niski sezon, czy wysoki sezon, ale to sobie możecie sprawdzić bez problemu. Są na Bookingu albo bezpośrednio do nich napisać oceny. Jest bardzo czysto i naprawdę bardzo fajny hotel i właściciele są przemili. I plaża w Borsz jest jedną z najdłuższych plaż na Rivierze Albańskiej i dzisiaj, na początku czerwca, mamy tutaj takie bardzo fajne leżaki, łóżka za 10 euro, 1000 leków za dobę. W wysokim sezonie, z tego co rozmawialiśmy z obsługą, lipiec, sierpień prawdopodobnie będą kosztować 15. Natomiast jeśli chodzi o ceny leżaków dalej na południe, my tym razem nie dojedziemy do Ksamilu, więc koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, ile w tym roku kosztuje leżak i parasol w
Ksamilu. Ta plaża wieczorem zamienia się w restaurację, dlatego, bo wieczorem rozkładane są tutaj stoliki i krzesełka i możecie zjeść sobie kolację praktycznie mocząc nogi w morzu. My wczoraj jedliśmy tutaj pizzę 4 sery, za którą zapłaciliśmy 600 leków, więc to jest naprawdę bardzo spoko cena, biorąc pod uwagę lokalizację. Piwo już było droższe niż w poprzednich lokalizacjach, no bo Michał płacił za dużą korczę 400 leków, ale przynoszą je też tutaj na leżaki, jeśli będziecie sobie tutaj w trakcie dnia. Pół litra wina białego kosztowało 500 leków, 5 euro. Ceny ryb i innych rzeczy też były takie naprawdę spoko, więc jak na taką lokalizację, to Borsz i ta część wybrzeża naprawdę nie jest jeszcze droga. Jeśli chodzi o ceny śniadań, no to mamy tak, omlet 350 leków, brioszka 200, naleśniki z nutellą 400, tost z awokadą 700, jajecznica 600, petule za 400, dania obiadowe, makaron z owocami morza 950, ravioli 1300, tagliatelle bolognese 850, risotto też w cenach od 800 do 1050 euro, pizza, tak jak mówiłam, 600, najdroższa pizza tutaj kosztuje 950 euro, zupa 550, 450, sałaty 450, 550, tutaj z buratą jest za 950 i jeśli chodzi o ryby, Sibas to jest ten okoń morski 7000 za kilogram, krewetki 8000 za kilogram. Jeśli chodzi o plażę w Borsz, to mamy przy samiutkiej plaży restauracje, markety, więc wszystko, co będziecie potrzebować, w zasadzie możecie tutaj kupić. Oczywiście ceny są troszeczkę droższe, no bo to jest naprawdę pół minuty od plaży. I tak, jeśli chodzi o takie rzeczy do opalania, Nivea 2, 150, 2900, takie duże opakowanie, tutaj ta dziwna firma, której ja nie znam, Karoten, może wy ją znacie, 1650 kosztuje, dla dzieciaków 200, tutaj takie mniejsze są za 1200. Jest tutaj troszeczkę drożej niż w innych częściach, ale nie jakoś bardzo drogo. Ser w plastrach 350 leków, tutaj mamy jakąś wędlinkę 200 leków, serek topiony 150 leków. Zazwyczaj w Albanii mówimy wam, żeby jeść lokalnie takie produkty typowo tradycyjne. Natomiast dzisiaj wyjątkowo polecimy wam fast food. Fast food, który jest zrobiony z sercem i którego właściciel przygotowuje wszystko od początku do końca. Tutaj nawet sos nie jest gotowy z plastiku, tylko jest przygotowywany przez właściciela. Kurczaczek rewelacja, soczysty, chrupiący, nie odgrzewany w mikrofali, tylko smażony od razu. Burgery tak samo, wszystko jest robione ze świeżego mięsa, więc jeśli chcecie dobry fast food w Himare, a chyba w całej Albanii, to tutaj jest naprawdę rewelacyjne miejsce. Jeśli chodzi o ceny, bo film o cenach w końcu, to taki burger z ryby kosztuje 700 leków, z kalmarów 650. Jeśli chodzi o takie burgery z wołowinki, no to są ceny między 650 a 720 leków. Sałateczki, sałatka Cezara 550. Tosty bardzo fajne są, bo jedliśmy tutaj na śniadanko. Od 350 do 500 leków, więc ceny są bardzo przystępne. Zwłaszcza, że to jest zaraz przy plaży, druga linia brzegowa. Oczywiście pineskę macie w lokalizacji filmu, zaraz obok też jest duży parking, jest gdzie zaparkować, gdzie pójść sobie wynająć leżaczek i przede wszystkim gdzie pysznie zjeść. A Armin wcześniej miał restaurację w Borsz, więc możecie kojarzyć go z naszych wcześniejszych filmików. I mnóstwo ludzi pyta, gdzie jest Armin, jak przyjeżdża do Borsz. Pyta, gdzie jest ta restauracja Armina. No, muli już tutaj nie zjecie, miejmy nadzieję, że może w przyszłym roku, ale rewelacyjny fast food, który nie jest typowym fast foodem, a tak jak powiedziałam, jest naprawdę zrobiony z sercem, więc polecamy. Jakie tu będzie dobre jedzonko. Sałatka Cezara. I tutaj naprawdę jest po królewsku, uwierzcie mi. Chciałabym dziabnąć, ale... pyszne, pyszne.
w Albanii nadal da się zjeść bardzo tanio. I to tuż przy promenadzie. Zawsze jak jesteśmy we Wlorze, co roku jemy u Waniego. Restauracja Wani, tradycyjna restauracja z owocami morza. I tutaj, pomimo że jest blisko promenady, bo w bocznej uliczce, to ceny są nadal bardzo przystępne. I ja mam wrażenie, że one się chyba nawet nie zmieniły od zeszłego roku. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj zamówiliśmy, to zamówiliśmy mały talerz owoców morza, bo wiemy, że dużego nie jesteśmy w stanie przejeść, a nie jesteśmy bardzo głodni. Taki mały talerz owoców morza, gdzie są rybki, kraby, kalmary, krewetki, kosztował 800 lek. Do tego cacyki za 200, frytki za 250, litrowe wino kosztowało 600 leków, kola 150, małe piwko 150 i woda 70 leków. Więc naprawdę bardzo, bardzo przystępnie i pysznie. Atrakcje, no bo oczywiście przyjeżdżając na wakacje na pewno będziecie chcieli sprawić sobie jakąś atrakcję, mam nadzieję, a nie tylko siedzieć w hotelu czy na hotelowej plaży. Taką atrakcją z Vlory, bardzo fajną, jest rejs na wyspę Sazan i półwysep Karaburum. Są 3 przystanki po drodze, czyli wyspa Sazan, jaskinia piratów i plażowanie na półwyspie Karaburum. Taka półdniowa atrakcja, bardzo fajna. My zazwyczaj rezerwujemy z firmą Trip Me Today. Już byliśmy z nimi wiele razy i naprawdę chłopaki bardzo fajnie się sprawdzają, są zabawni, rozkręcają fajną imprezę na pokładzie, więc polecamy ich. I taki półdniowy rejs kosztuje 25 euro od osoby, więc nie jest to dużo, a myślę, że naprawdę pozwala trochę bardziej poczuć jeszcze tą dzikość Albanii, która naprawdę zmienia się bardzo, bardzo szybko i już wiadomo, że część wyspy Sazan zamieni się prawdopodobnie już niedługo w resort. Więc jeśli chcecie ją zobaczyć jeszcze taką dziką, no to nie wahajcie się, bo to ostatni dzwonek. Wprawdzie trwają protesty przeciwko tej inwestycji i na Lagunie Narta, no ale nie wiemy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że im się uda i że uda się ochronić tą dziką Albanię z jej niepowtarzalną fauną i florą. Jeśli chodzi o ceny leżaków, to przypływając na półwysep Karaburum jest tutaj jedna restauracja, która oferuje właśnie też leżaki na plaży. One kosztują 15 euro, więc myślę, że to jest sporo, bo tutaj macie taki przystanek 2,5 godziny, więc za 2,5 godziny 15 euro to dużo i to jest początek sezonu. Nie wiem, ile będzie kosztować to w szczycie sezonu. Jeśli chodzi o ceny w restauracji, to korcza kosztuje 300 koron, piwko Korona 500. Staleków. Jeśli chodzi o ceny w restauracji, to piwo korcza kosztuje tutaj 300 leków, Korona 500, frytki na przykład 400, ser kaczkawal taki pieczony 500 leków. 25 euro to nie jest dużo za taką fajną atrakcję, a dodatkowo dla naszych subskrybentów mamy małą niespodziankę. Na hasło w drodze TV macie od nas 10% zniżki na rejsy. Śniadanko we Vlorze, zaraz przy promenadzie, przy Lungomare. Knajpeczka nazywa się Déjà Vu. Ja już nie pierwszy raz tutaj jem, zawsze jest świetna obsługa i bardzo dobre jedzenie. Ja dzisiaj wzięłam sobie jajecznicę na grzance. Do tego są warzywka, ogórki, pomidor, troszkę papryki, oliwki. I jaki jest sekret tego miejsca, że jajka są organiczne od rodziny tutaj pana, który prowadzi to miejsce. Nie kupuje ich w sklepie, nie kupuje ich w markecie, więc one są takie żółte, wiejskie, takie jak mają być. A Michał wziął omlet z serem feta. Też tutaj są warzywka. Dodatkowo mamy i tak 400 leków. Omlet też kosztował 400 leków. Świeżo wyciskany soczek z pomarańczy 300 leków i cappuccino za 200 leków, a takie napoje typu Fanta, cola po 100 leków. Więc bardzo dobre ceny w samym centrum. Nie opłaca się gotować. Takich podstawowych ofert śniadaniowych typu kawa i brioszka też przy Lungomare, przy promenadzie jest bardzo dużo i ceny zaczynają się już od 130 leków. Czyli za euro 30 możecie po prostu zjeść bułeczkę słodką z kawą. Jeśli chodzi o takie oferty z cappuccino, no to często jest to kwota około 200 leków. Nocne życie w Albanii już wcale nie jest takie tanie, bo o ile w Albanii naprawdę możecie tanio zjeść, oczywiście jeśli dobrze poszukacie, bo drogich restauracji też już nie brakuje, to jeśli chodzi o koktajle w kurortach, przy promenadach, no to te ceny są, już bym powiedziała, takie europejskie i płacicie za nie między 500 a 700, 800, czasem nawet 1000 leków, czyli no 8-10 euro za
koktajl, no to bym powiedziała, to jest tak naprawdę bardzo europejsko już. My na przykład wczoraj wieczór spędziliśmy w pubie Koral, zaraz przy promenadzie, dlatego, bo mają sziszę. A szisza taka podstawowa kosztowała 2000 leków, około 20 euro. Lampka wina 350 leków, a sok z wyciskanych owoców 500. Przekąski i słodycze, bake rollsy 69 leków. Milka w promocji 99, normalnie te czekolady są za 139, 149 leków. KitKat 119, mniejszy 90 leków. Co my tu jeszcze mamy? Kinder Country 99. Zobaczmy na wędliny, serki. Serek Philadelphia dzisiaj jest w promce 229 leków, normalnie kosztuje 300. Taka ich wersja Filadelfii 220 leków. Parówki, a nie, to są kabanosy, takie większe, 320 leków. Tutaj mamy parówki 159, 269 takie kiełbaski, które są może troszeczkę parówkowe, natomiast taka paczka parówek 400 gramów, 249 leków. Serek naturalny, topiony 139 President. I mleko 175 leków. 169, 179 leków, takie, ile to tu jest? Litr pewnie. No 970, czyli prawie litr. Jeśli chodzi o ser żółty, tutaj pół kilograma, 339 leków, cheddar 150 gramów, 369, masełko President Fresh Butter niesolone, 499 leków, no ale to jest produkt importowany, takie 250 gramów albańskiego masła, to jest 330 leków, a takie małe masełko 100 gramów, 135 leków. Sery na wagę. Tutaj mamy 1100 leków za kilogram, 1200 leków, najtańszy 999 leków. To są takie typowe lokalne produkty albańskie. I półka z balsamami do opalania, które naprawdę polecam zabrać z Polski, bo wyjdzie Was taniej. Ten karoten, który już widzieliśmy w innym markecie, to jeśli chodzi o ceny we Wlorze, to jest 50 1700 leków, 30 1100 leków, Nivea 20 kosztuje 200 ml 1550 leków, 30 1950, 50 2300 leków, a takie większe opakowanie, które ma 400 ml 3399 leków. Taka 50 dla dzieci, 3100 leków za 270 ml. Mały przegląd cen zrobiony. Ciekawa jestem, jak Wy odbieracie Albanię. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy dla Was wydaje się, że ten kraj jest ciągle przyzwoity cenowo, czy już jest za drogi na wakacje dla przeciętnego Polaka. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, ile wydaliście na wakacje i jak kształtują się tutaj ceny. Pamiętajcie, że w Albanii praktycznie zasadą jest to, że im dalej na południe, tym będzie drożej. Jeśli szukacie tanich wakacji, myślcie o północy. Natomiast jeśli kasa nie gra roli, to spokojnie kurorty typu Dermi, Palas czy Saranda będą dla Was.